Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie. Szczyt inflacji stał się faktem. Uwierzyli w to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Szczyt inflacji stał się faktem. Uwierzyli w to. Dzisiaj najważniejszym wydarzeniem były dane o inflacji producenckiej PPI dla Stanów Zjednoczonych i mamy komplet informacji dotyczący tego, jak zachowuje się inflacja konsumencka, producencka w lipcu. Czekamy tylko na inflację PC, którą poznamy za parę dni ze Stanów Zjednoczonych i będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej, co się dzieje teraz na trajektorii zachowania wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie równolegle na całym świecie, w krajach rozwiniętych i w Europie, prawdopodobnie także w Azji. Na co należy zwrócić uwagę? Wczorajsze dane pokazały, że szczyt inflacji, tak w ujęciu Core CPI, jak i inflacji CPI jest teraz tworzony, ale najważniejsze przesłanie, które płynie, jest takie, że zachowanie trajektorii inflacyjnej potwierdza to, że inflacja jest importowana, zewnętrzna, pochodzi z zachowania przede wszystkim węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego. W tym wypadku ropa naftowa jest ściśle skorelowana z zachowaniem inflacji i jeżeli ona będzie dalej spadała, będzie to sprawiało, że inflacja, ten nacisk inflacyjny będzie coraz słabszy i oczekiwania inflacyjne także będą wyraźnie spadać. Natomiast chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę przede wszystkim na to, jaka okazała się inflacja producencka, ponieważ ona jeszcze bardziej zaskoczyła pozytywnie uczestników rynku, ponieważ jak widzimy na wykresie, który teraz jest w tle, inflacja producencka w lipcu zaskoczyła skrajnie optymistycznych uczestników rynku. Inflacja nie tylko była lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy, ale także spadła poniżej psychologicznego poziomu 10%. I gdy zobaczymy, jak zachowuje się wykres tej inflacji producenckiej, to tutaj już ewidentnie jest utworzony szczyt i jeszcze bardziej widać czułość inflacji producenckiej na zachowanie ropy naftowej. Wniosek jest taki, że jeżeli ropa naftowa będzie spadać, to oczywiście inflacja będzie kontynuowała i to dynamiczną tendencję spadkową, zwłaszcza jeżeli chodzi o inflację producencką. Tak na razie to wygląda. Na następnym ciekawym slajdzie, który znalazłem, widać, jaki jest już wpływ polityki monetarnej na trajektorię inflacji, w tym oczywiście tej, która jest związana z inflacją konsumencką. I widzimy, że z każdym kolejnym miesiącem coraz większy jest dodatni pozytywny wpływ polityki monetarnej, czyli podnoszenia stóp procentowych na to, żeby ograniczyć tempo wzrostu cen i z każdym kolejnym prawdopodobnie miesiącem ten wykres będzie to jeszcze bardziej pokazywał, jak podwyżki stóp procentowych wpływają na tłumienie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ten wykres warto sobie moim zdaniem zapamiętać. Pojawiły się także inne czynniki, które zachęcały do tego, żeby wierzyć, że szczyt inflacji stał się faktem także w Europie. Myślę, że przede wszystkim zachowanie inflacji w Stanach Zjednoczonych jest lepiej, wyprzedzająco działa i lepiej będzie sygnalizowała, co się będzie działo w światowej gospodarce, jeżeli chodzi oczywiście o zachowanie tempa wzrostu cen. I w tym wypadku ten wskaźnik ZEW, który widzimy, on sygnalizuje naprawdę bardzo mocne hamowanie tempa wzrostu cen i być może będziemy w najbliższym czasie świadkami przyspieszenia tendencji, żeby dynamika wzrostu inflacji się zmniejszała, kurczyła, co będzie pozytywnym elementem sygnalizującym wygasanie presji inflacyjnej. Oczekiwania inflacyjne oczywiście bardzo wyraźnie tutaj zanikają. Następny wykres, na który należy zwracać uwagę, to jak rynek, który własnymi pieniędzmi obstawia oczekiwania inflacyjne. I w tym wypadku widzimy także jak na dłoni, że tak zwane swapy i instrumenty, które są powiązane z zachowaniem inflacji, sygnalizują nam jednoznacznie, że inwestorzy oczekują spadku presji na inflację. Oczekiwania inflacyjne tutaj generowane przez rynek jednoznacznie od paru miesięcy już zaczynają spadać i bardzo dobrze faktycznie zaczęły dyskontować to, jak zachowa się inflacja, która z poślizgiem paru tygodni, paru miesięcy zaczęła rzeczywiście potwierdzać, że presja inflacyjna zacznie się zmniejszać i na chwilę obecną widzimy, że faktycznie
tak się dzieje, więc warto obserwować także instrumenty, które bardzo są szczególnie wyczulone na to, jaka może być przyszła trajektoria inflacyjna, a na chwilę obecną sygnalizują nam one, że presja inflacyjna będzie zanikała w perspektywie następnych miesięcy. Bał się także rynek tego, jaki będzie wpływ globalnych cen żywności na inflację i widzimy na tym następnym slajdzie, jakie jest ograniczenie eksportu zbóż z Ukrainy teraz względem poprzedniego sezonu i widzimy tutaj bardzo wyraźne ograniczenia, więc im zwiększać się będzie eksport zbóż z Ukrainy, tym powinna jeszcze bardziej zmniejszać się presja inflacyjna na całym świecie. Warto moim zdaniem sobie także zapamiętać ten wykres, który jest w tle. Ale gdyby inflacja zachowywała się teraz na przestrzeni następnych lat, podobnie jak w latach 70., kiedy mieliśmy ostatni szok o charakterze podażowym, to w takiej sytuacji widzimy, że na przestrzeni 15 lat, kilkunastu lat inflacja może wzrosnąć nawet o ponad 100%, jeżeli liczylibyśmy od jakiegoś punktu odniesienia. Więc trzymajmy kciuki, żeby tak się nie stało. Natomiast ten wykres, który teraz jest w tle, sygnalizuje nam także, że po takiej bardzo dynamicznej fazie inflacyjnej występuje faza spowolnienia inflacyjnego i tutaj rynek także zastanawia się, czy czasem w obecnej sytuacji nie będzie podobnie, że przed nami luzowanie presji inflacyjnej, które może potrwać parę miesięcy, parę kwartałów, a inflacja później wróci w tym akcie trzecim i będziemy mieć już wtedy do czynienia z kolejnym wyraźnym wzrostem, bardzo mocnym wzrostem cen. Czy tak będzie, czy trzecia dekada XXI wieku powieli to, co się działo w latach 70. w poprzednim wieku? To jest jeden z najciekawszych zakładów o to, co się będzie działo w przyszłości w światowej gospodarce i czy rzeczywiście tak się stanie. To jest jedno z największych wyzwań polityki monetarnej w kolejnych latach. Czy się powieli po prostu ten schemat, który był obserwowany ostatnio 40-50 lat temu. Z dzisiejszych danych makroekonomicznych, które poznaliśmy ze Stanów Zjednoczonych, także były dotyczące cotygodniowej sytuacji na rynku pracy. One sygnalizują nam osłabienie tutaj wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tragedii nie ma. To jest tylko sygnał, że osłabienie gospodarcze jednak w Stanach Zjednoczonych w pewien sposób postępuje i występuje i należy się spodziewać kontynuacji tej tendencji. Już teraz przejdźmy do zachowania rynkowego, ponieważ komplet danych o inflacji CPI i PPI powinien doprowadzić nas teraz do tego, że inflacja według rynku osiąga swoje apogeum, czyli jest duża szansa na to, żeby stopy procentowe na świecie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, nie były podnoszone tak jak jeszcze parę tygodni, parę dni temu było to obstawiane przez rynek, więc powinna wystąpić presja na amerykańskie obligacje, w ogóle na obligacje na całym świecie, czyli żebyśmy przeżyli następną falę aprecjacji, umocnienia, wzrostu cen obligacji, czyli spadku rentowności. Na chwilę obecną jesteśmy cały czas pod poziomem 2,80 na rentowności amerykańskich dziesiątek, czyli niewiele się dzieje i za chwilę Państwu pokażę, dlaczego moim zdaniem tak się dzieje i moim zdaniem jest to przede wszystkim związane z zachowaniem ropy naftowej. Na tym kolejnym slajdzie widzimy, że ropa naftowa na platformie X-Station w momencie tworzenia tego wpisu podchodzi i znowu testuje poziom $93. $93 to jest linia szyi półrocznej formacji szczytowej. Jako że uważam, że ropa naftowa to jest wskaźnik wyprzedzający inflację, więc to, że rentowności po dzisiejszych danych o inflacji PPI nie spadają, moim zdaniem wynika z tego, że ropa naftowa zaczyna nam podchodzić znowu do oporu, wróciła na poziom $90 i teraz rozstrzyga się, czy będziemy świadkami odwrócenia tendencji znowu na spadkową, będziemy kontynuować ten trend, który jest obserwowany od 2 miesięcy na ropie naftowej, czy też rynek spróbuje pewnego rodzaju zanegować to wybicie, więc jesteśmy w bardzo kluczowym miejscu, niezwykle newralgicznym. Zobaczymy, którą trajektorię rynek wybierze. Moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo spadków niż wzrostu ceny ropy naftowej, ale oczywiście rynek może powiedzieć swoje i jeszcze raz przypominam, dla mnie zachowanie ceny ropy naftowej jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację.
Więc korelacja między zachowaniem ropy naftowej a amerykańskimi obligacjami jest bardzo silna i to właśnie ona powoduje, że dzisiaj po tych danych, które były fantastyczne, które zaskoczyły nawet skrajnych optymistów, rentowność amerykańskich obligacjach na początku sesji amerykańskiej nie spadła znowu pod poziom 2,70, nie rozpoczęła następnej fali wzrostu cen, czyli spadku rentowności. Dlaczego? Bo dlatego moim zdaniem, że ropa naftowa znowu wraca nad poziom $90. Jeżeli ropa naftowa będzie wracać do spadków, to prawdopodobnie rentowności znowu bardzo szybko sobie przypomną o oczekiwaniach inflacyjnych i wtedy rozpocznie się następna fala spadku rentowności amerykańskich obligacji, czyli wzrostu cen amerykańskich obligacji. I teraz warto zwrócić uwagę po tym komplecie danych o inflacji, jak rynek pieniężny teraz wycenia to, co się może wydarzyć. I grudzień, jak widzimy na tym następnym slajdzie, implikowana stopa procentowa wynosi 3,472, czyli mniej więcej jesteśmy 10-12 punktów bazowych niżej niż przed poprzednimi wcześniejszymi danymi. Rynek oczekuje zmniejszenia presji na podwyżki stóp procentowych, ale nie aż tak w dużej skali, jak jeszcze było to parę dni temu przed danymi z rynku pracy. Czyli moim zdaniem na chwilę obecną jest potencjał ku temu, żeby wierzyć w spadki rentowności amerykańskich obligacji, ale bez jakiegoś mocniejszego spadku tej implikowanej stopy procentowej na koniec tego roku, czyli na 14 grudnia 2022, no ta tendencja może być dość ograniczona i bardzo podobne wskazanie dla strefy euro, koniec tego roku, czyli grudzień, to implikowana stopa procentowa wynosi 0,999, czyli moim zdaniem nawet jest większa presja na zmiany stóp procentowych w górę dla strefy euro na chwilę obecną po tych wszystkich danych niż dla Stanów Zjednoczonych i być może jest to jeden z tych powodów, dlaczego euro-dolar poszedł tak w górę, bo teraz warto przejść do euro-dolara i widzimy tutaj klasyczną reakcję i po wczorajszych i po dzisiejszych danych amerykański dolar się dalej osłabia. Jeżeli w najbliższych godzinach przejdziemy ten potężny, ważny opór 1,0350, to w takiej sytuacji moim zdaniem rozpocznie się kolejna fala wzrostowa wyciskania krótkich pozycji, czyli długich pozycji w amerykańskiej walucie i w takiej sytuacji dynamika tendencji wzrostowej może być duża. Jaki jest powód? Moim zdaniem zachowanie rynku pieniężnego, który wycenia szanse na podwyżki stóp procentowych z tych poprzednich dwóch slajdów. Te zmiany powodują teraz to, co się dzieje na amerykańskim dolarze. Jeżeli amerykański dolar się rusza, to prawdopodobnie wiele różnych powiązanych z amerykańskim dolarów aktywów także będzie się zachowywało bardzo dynamicznie. O tym za chwilę sobie powiemy. Sam indeks dolarowy, który jest na następnym slajdzie widoczny, teraz testuje pierwszego Fibonacciego i jeżeli się okaże, że faktycznie presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi wystąpiła, to myślę, że nastąpi wtedy fala większej realizacji zysków z długich pozycji w amerykańskim dolarze, a w takiej sytuacji tendencja ku temu, żeby wyprzedawać amerykańskiego dolara może się jeszcze bardziej zwiększyć. Pamiętajmy, że po dzisiejszej sesji zaczniemy już myśleć o tym, jaki będzie kształt świec tygodniowych na wykresie i w takiej sytuacji inwestorzy zauważą, że naprawdę z technicznego punktu widzenia amerykański dolar ma potencjał ku temu, żeby się mocniej, wyraźniej osłabić. Jako że rentowności mają potencjał do spadku, amerykański dolar ma potencjał do tego, żeby się osłabić, więc pary związane z jenem, zwłaszcza dolar-jen, ma potencjał do tego, żeby bardzo mocno spadać i myślę, że wsparcia w rejonie 130,50 są bardzo zagrożone. Mają potencjał do tego, żeby być przebitymi, a w takiej sytuacji byłoby to zaproszenie do następnej fali aprecjacji jena japońskiego, czyli umocnienia. W ogóle spekulanci na rynku walutowym na parach związanych z jenem przeżyliby wtedy kolejną fazę raju, czyli okresu, w którym jest gigantyczna zmienność przy niskich kosztach transakcyjnych. Powoduje to, że pary związane z jenem są szczególnie atrakcyjne do krótkoterminowej spekulacji. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę? Waluty azjatyckie. W momencie, kiedy amerykański dolar zaczął się osłabiać, zaczęły być momentalnie kupowane te waluty azjatyckie na swoim indeksie. To pokazuje i to jest właśnie jedna z pierwszych konsekwencji tego, że amerykański dolar zaczyna się tutaj globalnie nam osłabiać. Są kupowane wszystkie inne waluty, w tym wypadku indeks walutowy, indeks walut azjatyckich pokazuje nam na rosnącą aprecjację
i presję na to, żeby się te waluty zaczęły umacniać. Kiedy obserwujemy presję na to, żeby oddalały się perspektywy dalszych mocnych podwyżek stóp procentowych, występuje w naturalny sposób presja na to, żeby były kupowane aktywa ryzykowne. I kolejna grupa aktywów związana z ryzykiem to Bitcoin, czyli kryptowaluty. Momentalnie, kiedy pojawiły się dane o inflacji, zaczął Bitcoin wychodzić nad ostatnie maksima. Jesteśmy na poziomach najwyższych od 2 miesięcy, więc zachowanie Bitcoina także sprzyja temu, żeby obserwować wzrosty indeksów giełdowych. Więc jest moim zdaniem rosnąca szansa na to, że dzisiejsza sesja na Wall Street będzie kolejną wzrostową, że będziemy świadkami presji na to, żeby dźwigać indeks S&P w okolice poziomu 4350, tam gdzie widzę następny potencjalny opór, ale ten wykres, który teraz jest w tle, pokazuje zachowanie i korelację między indeksem S&P a amerykańskim dolarem na indeksie. Jest ona wyraźnie ujemna, ta korelacja, co oznacza, że jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał, jest duże prawdopodobieństwo, że indeksy giełdowe pójdą w górę. A jeżeli odwrotnie amerykański dolar zacznie się umacniać, to wtedy wystąpi presja na to, żeby indeksy giełdowe były sprzedawane na Wall Street. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie, czy ta korelacja rzeczywiście dzisiaj wystąpi w następnych dniach, ponieważ jeżeli tak się stanie, to ten opór 4350, o którym wspomniałem, powinien być dość szybko testowany. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę na indeksach giełdowych na Wall Street? To, że te rejony, na których jesteśmy teraz, one zaczynają być potwierdzane zniesieniami Fibonacciego. Jeżeli poziom 4224, czyli zniesienie 50% padnie, to oczywiście wtedy otwiera się ta przestrzeń do ruchów w okolicy Fibonacciego 61,8%. To są te poziomy, o których przed chwilą wspominałem. Zwróćmy także uwagę, że wystąpiło ciekawe zjawisko, że indeks Russell zaczyna być coraz lepszy relatywnie względem indeksu S&P 500. To może być pewnego rodzaju zwiastun tworzenia się lokalnego ekstremum ku temu indeksowi dość specyficznemu, jakim jest Russell, czyli small caps. Zaczynają relatywnie zachowywać się lepiej niż ten szeroki rynek, indeks S&P. To może być pewnego rodzaju ciekawostka. I warto zwrócić także uwagę na to, czy uda się rozpocząć techniczną hossę na indeksie Nasdaq. A ten wykres, który teraz jest w tle, on sygnalizuje nam, że pomimo tego, że przekroczylibyśmy barierę 20% odbicia od dna, co dałoby techniczną hossę, to generalnie rynek może cały czas dyskontować recesję w amerykańskiej gospodarce i tak było 20 lat temu podczas pękania hossy internetowej, kiedy na tym wykresie widać odbicia miały nawet ponad 50% od lokalnego dna, a pomimo tego regularnie Bessa wracała, mieliśmy nowe minima w tendencji spadkowej, Bessa trwała ponad 2 lata i tutaj rynek zastanawia się, czy tak może być i tym razem, żeby nie popadać w euforię, gdyby się okazało, że Nasdaq kończy nad poziomem 20% odbicia, co technicznie powinno dać hossę na indeksach, na spółkach technologicznych, ale może być to pewnego rodzaju pułapka zastawiona na byki. Wszystko zależy od tego, czy giełda będzie dyskontowała głębokie spowolnienie, recesję w amerykańskiej gospodarce, czy też płytkie. To jest teraz moim zdaniem dyskontowane przez giełdę papierów wartościowych na Wall Street. Wracając do indeksów giełdowych, niemiecki DAX ma potencjał ku temu, żeby zaatakować poziom 14 000 punktów. Tam jest także opór wyznaczony przez analizę techniczną, a gdy zobaczymy na rynek surowcowy, miedź potwierdza popyt na ryzyko. Jest duża szansa na to, że będziemy świadkami ruchu w kierunku oporu $8600. To moim zdaniem jest teraz scenariusz bazowy po tym, jak wykrystalizowała się krótkoterminowa odwrócona formacja RGR. Z ciekawostek zauważmy, że zaczynają być netto sprzedawane ETF-y na złoto. To jest naprawdę interesująca wiadomość, że metale szlachetne stają się być coraz bardziej passé. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Zaczynamy oczywiście od polskich obligacji, które najmocniej zareagowały moim zdaniem na dane o inflacji, o tym, że szczyt inflacji
stał się faktem, że uwierzyli w to, że szczyt inflacji staje się faktem, to właśnie polskie obligacje były najmocniej kupowane. Rentowności na poziomie 5,31 potwierdzają to, co się dzieje. Zachowanie ETF-u na całą polską krzywą dochodowości także potwierdza zainteresowanie i następną falę popytu na polskie obligacje. Rentowności polskich obligacji mają potencjał, żeby jeszcze w perspektywie najbliższych dni sięgnąć rentownościami poziomu 5%. Moim zdaniem to jest scenariusz bazowy. Inwestorzy z całego świata po prostu szukają stopy zwrotów w sytuacji, kiedy amerykański dolar się osłabia i polskie aktywa, zwłaszcza polskie obligacje, charakteryzują się najlepszym stosunkiem potencjalnego zysku do wstępnego ryzyka, stąd też takie właśnie zachowanie. Jeżeli uda się utrzymać pod poziomem 4,68 na euro-złotym, to także zachowanie złotego będzie potwierdzało na całym swoim indeksie występowanie następnej fali aprecjacji krajowej waluty, a głównym beneficjentem tego, że euro-dolar rośnie, powinien być dolar złoty, czyli w tym wypadku jest największa szansa na dynamiczny spadek pary dolar do złotego, przebijanie następnych wsparć i ruch do poziomu, który nie był obserwowany od co najmniej 2 miesięcy. Odwrócenie tendencji na eurodolarze jest głównym powodem, dlaczego złoty się umacnia. Jeszcze raz podkreślam, to nie czynniki lokalne, tylko właśnie zachowanie globalnych przepływów obserwowanych na eurodolarze, czyli przede wszystkim na amerykańskim dolarze, jest determinantem tego, co się dzieje na rynku złotego. Czy złoty będzie się osłabiać, zależy od tego, czy globalnie amerykański dolar będzie się umacniać, czy też czy złoty będzie się umacniać, zależy od tego, czy globalnie amerykański dolar będzie się osłabiać. Taka korelacja jest teraz obserwowana. I na koniec ciekawostka poświęcona temu, jak zachowuje się węgierski forint, który był w ostatnim czasie uzależniony od tego, co się będzie działo z przepływem ropy naftowej, ropy naftowej rurociągiem Drużba. Widzimy, jak bardzo węgierski forint był na to wyczulony, a warszawska giełda, jeżeli dzisiaj zakończy nad poziomem 1700 punktów, oczywiście otwiera sobie perspektywę znowu do wywołania jakiejś letniej fali wzrostowej, więc cieszmy się za każdym razem, kiedy udałoby się utrzymać nad poziomem 1700 punktów, a zwłaszcza gdyby okazało się, że dzienna świeca na indeksie WIG20 nie ma większego górnego cienia, a biały korpus jest długi i piękny. Zwłaszcza gdyby to jeszcze dodatkowo było potwierdzone obrotem, wtedy warszawska giełda miałaby potencjał do tego, żeby naprawdę rozpocząć mocniejszy nawet impuls wzrostowy, powielając zachowanie indeksu DAX czy też indeksów giełdowych na Wall Street. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.